innowacje, nowoczesne technologie. Jak o nich mówić, jak je komunikować. Biznes, startupy, nauka, nowoczesne technologie. Pozornie różne światy, ale mają ze sobą jeden wspólny mianownik. To innowacje i dążenie do rozwoju. Jak jednak mówić o swojej przewadze i jak ją skutecznie komunikować? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gościniami, a są nimi Natalia Świrska-Załuska, Startup Poland Manager w centralnej i wschodniej Europie w OVH Cloud. Natalia jest z nami w studio. Witaj, Natalio. Cześć, dzień dobry. Oraz z Natalią Osicą, założycielką ProScience, która jest dzisiaj z nami zdalnie. Witaj, Natalio. Cześć, dzień dobry. Natalio, pierwsze pytanie do Natalii Osicy. Natalio, wspierasz skuteczną komunikację nauki i innowacji. Powiedz nam zatem proszę, jak mówić o współpracy nauki z biznesem, ale tak, żeby zachęcać, a nie zniechęcać. Faktycznie misją mojej firmy jest to, żeby odblokowywać naukowców na komunikację z otoczeniem, bo tego nam dzisiaj najbardziej brakuje, żeby było więcej przedsięwzięć między biznesem a nauką. I to, co obserwuję, że warto zacząć mówić o tym, iż współpraca tych dwóch światów naprawdę nieźle nam idzie. Bardzo dużo przez ostatnią dekadę się zadziało, jeśli chodzi o rozwój innowacji, właśnie dzięki temu, że nauka coraz bardziej się na to otwiera. I nie wiem, czy obserwujecie to, co ja, ale zauważyłam, że gdy pisze się w mediach i rozmawia na konferencjach o tym aspekcie, to najczęściej obciąża się odpowiedzialnością naukowców, czyli mówi się, że Polska jest nie dość innowacyjna, ponieważ uczelnie, instytuty, naukowcy są hermetyczni, oderwani od rzeczywistości, niezainteresowani tym, aby uczestniczyć w tym procesie. Fakty są jednak inne i moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem dziś jest po prostu pokazywanie dobrych praktyk, pokazywanie tego, że naukowcy potrafią współpracować z biznesem, że inwestorzy też potrafią to robić i dzięki temu mamy szansę szybko zwiększyć liczbę udanych inicjatyw. Taka jest moja perspektywa. Dziękuję bardzo. Natalio, ty z kolei jesteś po stronie biznesu, na co dzień wspierasz startupy. Na czym polega twoja praca z tymi inicjatywami i jak skutecznie komunikować ich działalność? Na co dzień przyznaję granty startupom technologicznym, więc to jest też wybrana część startupów. Może większa nawet, bo co do zasady ta innowacja często jest technologią, więc w ramach OVH Cloud dajemy im dostęp do tego, żeby na początku swojej ścieżki mogli mieć ułatwienie pod kątem darmowej tej technologii. Natomiast to, co ja też widzę, i ja się tutaj zgadzam z moją poprzedniczką, z Natalią, że ta komunikacja jest trudna. Biznes w ogóle nie rozumie naukowców, dlatego że sposób działania, taka jest moja opinia, że sposób działania naukowców jest kompletnie inny niż biznesu. Tym bardziej startupowego, gdzie te zmiany są szybkie. Mówi się, że szybko testujemy, sprawdzamy, jest to wszystko bardzo dynamiczne, natomiast takie mam wrażenie, tak jak rozmawiam ze startupami, po stronie naukowej jest czasami hierarchia, której nie rozumiemy, w której trudno się odnaleźć i mamy wrażenie, że jako startupy, mówiąc ich głosem, mamy wrażenie, że nikt tam nas do końca nie chce słuchać i że nie możemy się przebić. Więc co zrobić? No myślę, że takie właśnie programy, jak Natalia prowadzi, są bardzo potrzebne, bo widzimy coraz więcej potrzeby w rozumieniu tych programów B+R, czyli badanie i rozwój. Często też musimy się wspierać, żeby też móc konkurować na skali międzynarodowej, bo mówi się o tej skalowalności, która jest bardzo ważna. Żeby robić skalowalność, musimy jak najbardziej w tym ekosystemie zarówno naukowym i biznesowym się wspierać. Mhm. W takim razie, Natalio, opowiedz nam troszeczkę więcej o swojej inicjatywie. Jesteś zaangażowana w konkurs Falling Walls Lab, którego celem jest realne skracanie dystansu między nauką, między instytucjami naukowymi, ale także przedsiębiorstwami. No i również jakby odblokowanie tej komunikacji na temat nauki w społeczeństwie, tak? Co cennego z tej inicjatywy mogłyby wyciągnąć firmy? To prawda, Falling Walls Lab to jest koncept globalny, który został stworzony przez Niemców i obecnie funkcjonuje w ponad 60 krajach na świecie. Zorganizowaliśmy ten konkurs w tym roku po to, aby zacząć głośno mówić o tym, iż
ważne jest to, by świat nauki nauczył się opowiadać o wynikach swoich badań w sposób krótki, atrakcyjny i zrozumiały. Chodzi o to, aby zaciekawić, to może pełnić funkcję trailera filmowego. Czasem porównuję to do witryny sklepu, gdzie wchodzimy do sklepu, którego wcześniej nie znaliśmy tylko dlatego, że coś nas zaciekawi na witrynie. Więc taką funkcję pełni Falling Walls Lab. Chodzi o to, aby naukowiec nauczył się opowiadać o tym, co robi, krótko i zwięźle. Dla biznesu jest to okazja, aby poznać trochę naukę od środka. Nie jest to miejsce, gdzie można znaleźć gotowe technologie na różnym poziomie TRL. To jest miejsce, gdzie młodzi naukowcy mówią o problemach, które zauważają, które chcą badać, a dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdy mówimy o tym, iż nauka powinna przede wszystkim rozwiązywać problemy dostrzegane przez biznes. Tymczasem mamy kryzys klimatyczny, mamy też wiele problemów społecznych, które na co dzień dla biznesu nie są dostrzegalne, dlatego też warto budować taką przestrzeń, gdzie naukowcy mogą wskazywać to, czego biznes jeszcze nie widzi. Może niekoniecznie będzie to od razu opłacalne dla biznesu, a wiadomo, że zysk dla biznesu jest najważniejszy, ale znamy też wielu inwestorów, przedsiębiorców, którym leży na sercu to, co się zadzieje na planecie i dzięki temu, że przyjdą na taki konkurs, gdzie jest 20 wystąpień 3-minutowych, mogą się zainspirować, mogą zbudować nowe kontakty w świecie akademickim, a ponieważ zrobiliśmy w tym roku rekrutację, która jest jedną z najwyższych na świecie, czyli zebraliśmy około 70 tak naprawdę pomysłów na to, jak pokonywać istniejące ograniczenia, to biznes może się też do nas zwrócić, aby poznać te pomysły, które nie zostały przedstawione na scenie. No właśnie, Natalio, a jakich dobrych rad mogłabyś zatem udzielić polskim przedsiębiorcom? Jak przygotować się do współpracy z nauką w kontekście komunikacji, skutecznej komunikacji? Dobrze, że podkreślasz tą skuteczną komunikację, bo ja nie znam się na tym, jak ocenić potencjał rynkowy, czy jak sprawdzić to, czy dany pomysł jest unikatowy. Bazuję na komunikacji i współpracy, jestem socjologiem, też mediatorem sądowym z zawodu tak naprawdę i to, na co zawsze zwracam uwagę, to ta potrzeba, aby budować relacje. I przygotowując się ostatnio do konferencji Deep Tech Summit, gdzie prowadziłam panel z udziałem naukowców, którzy założyli startupy, rozmawiałam z nimi długo o tym, jakie błędy popełniają inwestorzy, co mogliby poprawić w swoim zachowaniu, aby więcej naukowców otworzyło się czy to na zakładanie własnych firm, czy współpracę z biznesem. I na pewno z jednej strony mamy tych pracowników naukowych, którzy mają pewne pomysły, ale są jeszcze nieprzekonani do tego, ale jest w nich duży potencjał i oni potrzebują od biznesu zachęty, potrzebują edukacji, potrzebują informacji, ponieważ pamiętajmy, że naukowcy w swojej ścieżce rozwoju nie mają w ogóle zajęć związanych z tym, jak współpracować z biznesem. Ich edukacja kończy się na etapie studiów doktorskich, dzisiaj są to szkoły doktorskie, studiów doktoranckich, dzisiaj są to szkoły doktorskie i w tych programach nauczania nie ma takich narzędzi jak przygotowanie pitch desku, czy przygotowanie krótkiej wypowiedzi dla biznesu, czy praca nad mową ciała i autoprezentacją. Dlatego świat nauki potrzebuje od biznesu przede wszystkim informacji, edukacji, przekazywania tej wiedzy praktycznej, której nauka po prostu nie ma, bo tej wiedzy tam nie było. Oczywiście nie mówię o wydziałach ekonomii czy wydziałach zarządzania, no ale z tych wydziałów nie wywodzą się zaawansowane technologie. Z drugiej strony mamy naukowców, którzy już założyli swoje firmy, poszukują inwestorów, muszą kogoś wybrać, jeśli chcą skalować swój biznes. I tutaj wyszły takie punkty do poprawy, jak przede wszystkim świadomość większa po stronie biznesu, że inwestowanie w zaawansowane technologie, czyli w hardware, ja tutaj nie mówię o software'ze, który powstaje bez udziału naukowców, wymaga czasu. To wymaga inwestycji na wiele, wiele lat i efektów nigdy szybko nie będzie. Moi znajomi naukowcy, którzy mają firmy, dzielili się ze mną doświadczeniami, które pokazywały, jak dużo spięcia, stresu i nieporozumień wynikało wyłącznie z tego, że inwestor nie był przygotowany do długofalowej inwestycji, a oczekiwał technologii, która zmieni rzeczywistość. Kolejnym takim punktem jest na pewno czas na rozmowę i czas na uspólnienie języka. Jak powiedziała Natalia, te dwa światy mówią zupełnie inaczej funkcjonują, dlatego trzeba się po prostu dobrze poznać i stworzyć wspólny język, tak aby móc się nim porozumiewać.
No i przede wszystkim podział kompetencji, który jest logiczny. Pewnie widzicie, że dzisiaj inwestorzy oczekują od naukowca, że będzie świetnie pitchował, że przedstawi biznesplan, że zbuduje zespół, zbuduje administrację firmy. Tymczasem naukowiec ma prawo tego nie wiedzieć. Naukowiec zna się na tym, jak zbudować technologię. Naukowiec potrafi zmienić prace badawcze w trakcie, jeśli się okaże, że dotychczasowa ścieżka była niewłaściwa. Natomiast domeną biznesu jest znajomość rynku i jego realiów, znajomość narzędzi marketingowych, więc ważne jest to, aby dziś przedsiębiorcy, inwestorzy zaczęli bardziej przyglądać się temu, jak funkcjonuje świat nauki i nie powinni zakładać, że naukowiec zajmie się wszystkim, bo pieniądze to nie wszystko. Trzeba poświęcić czas na budowanie relacji, ale także sensowny podział kompetencji, bo tylko dzięki temu dojdzie do powstania technologii, która ma szansę wejść na rynek. No właśnie, Natalio, ty w Innovation Coach jesteś też ekspertką, ale wspierasz firmy poprzez warsztaty i przekazujesz im swoją wiedzę z zakresu też startupów, wchodzenia na rynek, ale również tej komunikacji. Powiedz proszę, nawiązując do tego, co powiedziała Natalia Osica, jak ty widzisz tę skuteczną komunikację z punktu widzenia startupu? Zgadzasz się z tym, co mówiła Natalia? Poniekąd tak. Z jednym ostatnim zdaniem się nie do końca zgadzam. I może zacznę od niego przewrotnie, a potem powiem, jakby dołożę swoje 5 groszy do tej dyskusji. Uważam, że jeżeli startup jest na wczesnej fazie rozwoju, to bez względu na to, bez względu czy my jesteśmy naukowcem, czy reprezentujemy biznes, powinniśmy umieć pitchować swój projekt, powinniśmy umieć rozmawiać o wiadomo, może nie bardzo zaawansowanej technologii, ale jeżeli robimy na przykład startup AI-owy, to musimy umieć rozmawiać na ten temat, wiedzieć skąd się wzięły dane algorytmy, jakiego języka my używamy, jakiego słownika, bo musimy umieć rozmawiać z inwestorami. Lepiej bądź gorzej. Ja się zgadzam z tym, że naukowcy mają większy próg wejścia co do tego, natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś lepszy nas wygryzł przez to, że my nie potrafimy opowiadać o swoim projekcie. Dorzuciłabym jeszcze 5 groszy, jeżeli chodzi o te problemy, które ja widzę z perspektywy właśnie startupowej, jeżeli chodzi o współpracę z naukowcami, to, że po pierwsze legislacja troszeczkę kuleje, bo często jeżeli na przykład nawet naukowiec ma predyspozycje biznesowe i chce zacząć na przykład, nie wiem, robić jakieś produkty biodegradowalne i potrzebuje laboratorium, to wszystko to, co stworzy w tym laboratorium, potem jakby prawa autorskie należą mimo wszystko do uczelni. To jest bardzo duży bloker dla inwestorów. Pewnie da się to obejść, ale jakby często ludzie też nawet nie są świadomi, nawet ci naukowcy, że tak to potem będzie wyglądało. I to jest bloker. Drugim blokerem, tak jak Natalia nawiązała do tego hardware'u, polski rynek inwestorów, nie chcę mówić, że nie lubi hardware'u, ale to jest strasznie trudne, dlatego że mamy mniej pieniędzy na rynku niż zachodnie regiony. Te tikety inwestycyjne są o wiele mniejsze, bo umówmy się, jeżeli mówimy o 1 milionie czy 2 milionach, czy do 4 milionów, ale złotych, to jeżeli sobie przeliczymy to na euro, to dalej to nijak możemy konkurować z tymi europejskimi, zachodu, powiedzmy, startupami. Hardware jest trudny, niezrozumiały, produkcja jest droga i tak jak Natalia powiedziała, tu się zgadzam, że to jest długoterminowy proces, a inwestorzy co do zasady mają 5-letnie wyjście z inwestycji. Więc tutaj bardzo dobrze, że są też pieniądze europejskie, takie te programy jak Horyzont czy inne, które jakby są tym pierwszym zastrzykiem gotówki, bo dzięki temu te projekty w ogóle mają szansę wyjść. A mamy czym się pochwalić w Polsce. Chociażby przed wejściem rozmawiałam na temat właśnie na przykład Sunroofa, który produkuje dachówki już z fotowoltaiką w środku.
I to jest hardware, to jest piękny przykład właśnie tego hardware'u, który się dzieje i ma tam badanie jakby B plus R w sobie i się to udaje i da się to komercjalizować. Jeżeli chodzi o Innovation Coach, jeszcze nawiązując do twojego pytania, to komunikacyjnie ja nie jestem tak dobra, natomiast ja myślę, że z racji tego, że mam bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o startup, sama jestem post-founderką, umiem na przykład, jakby pomagam w tym, żeby od strony finansowej to się zgadzało, bo też widzę, i to zarówno biznes, jak i nauka, to chyba nie ma podziału, że często po prostu finansowo nie myślimy o tym, jak ten projekt ma zarabiać, tylko żyjemy tym ideą, tym problemem, który rozwiązujemy. I to jest cudowne i wiadomo, że trzeba wierzyć w to, co robimy, ale mimo wszystko na końcu są zawsze jakieś pieniądze. Tak, myślenie ideowe, myślenie życzeniowe potrafi bardzo często jednak zakończyć projekt. Widzę, że Natalia ma coś do dodania ad vocem. Proszę bardzo. Tak, chciałam się tutaj też odnieść, fajnie, że możemy podyskutować, bo tak jak powiedziałam na początku, że czas na to, aby mówić inaczej o współpracy nauki i biznesu, tak też uważam, że czas na to, aby mówić inaczej o tym, czy polscy inwestorzy są w stanie udźwignąć inwestycje hardware'owe. W zeszłym miesiącu odbyła się konferencja, na której wystąpili przedstawiciele funduszy, którzy angażują się wyłącznie w zaawansowane technologie, czyli te, gdzie są prace B plus R. Było tych funduszy też bardzo dużo wśród publiczności. Była mowa o tym, że coraz więcej funduszy ma też swoje specjalizacje, czyli jest w stanie po partnersku rozmawiać przykładowo z naukowcami, którzy zajmują się biotechnologią, z naukowcami, którzy zajmują się zarówno weterynarią, chemią, fizyką, każdymi dziedzinami. I była też mowa o tym, że mamy na rynku już też fundusze, które decydują się wyłącznie na inwestycje w hardware, więc wydaje mi się, że to jest też czas na to, aby zauważyć, że to jest bardzo pozytywna zmiana i to się dzieje. I jeśli chodzi o to, co na początku jeszcze, Natalio, mówiłaś, komentując moją wypowiedź, to ja zgadzam się z Tobą, tak, naukowiec, który zakłada startup, musi umieć mówić o swoim pomyśle. Równocześnie 3-minutowe wystąpienia są często czymś nieosiągalnym dla osób, które na co dzień są skoncentrowane na pracy naukowej, mają bardzo analityczny umysł i po prostu nie potrafią występować publicznie. I ja raczej zastanawiam się, co zrobić, żeby im pomóc, bo mam takie przekonanie, że ci naukowcy, którzy mają w genach, we krwi przedsiębiorczość, mają też dość duży talent do wystąpień publicznych, oni już wszyscy pozakładali startupy. I teraz czas zastanowić się, jak wesprzeć tych, którzy właśnie nie mają tej łatwości w mówieniu, nie mają przedsiębiorczości zaszytej w sobie, ale chcą i są gotowi. Więc ja na przykład zastanawiam się, czy nie powinniśmy zacząć przeformatowywać tych wystąpień przed inwestorami, żeby nie miało 3-minutowych form, żeby to może były bardziej rozmowy. Albo zastanawiam się, i też ostatnio z jednym inwestorem o tym rozmawialiśmy, czy przypadkiem startupy tego typu, startupy naukowe, które nie mają odpowiedniej osoby, która potrafiłaby mówić ciekawie, czy nie powinny sięgać po pomoc zewnętrzną i wyposażać w wiedzę kogoś, kto jest spoza i może reprezentować wspólnie z nimi dany startup podczas rund inwestycyjnych. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za ten wątek. A teraz chciałabym zapytać Ciebie, Natalio, o takie firmy, które wchodzą na ścieżkę innowacji, tak? Czyli jest firma, która przychodzi do Innovation Coach, dostaje rekomendacje, w której jest konkretny pomysł na innowacje, plan działania, źródło finansowania, no i wskazówka, aby zacząć współpracę z konkretną jednostką naukową. No i teraz, jak wciągnąć tych naukowców do tej współpracy? Jak uważasz, jakich argumentów te firmy jakby mogą używać, aby tę współpracę nawiązać? Czy to w kontekście rozwijania tej technologii, czy nawet w kontekście wspólnego aplikowania ośrodki, o których wspominała Natalia? Wydaje mi się, że tutaj zawsze trzeba dostosować język korzyści do osoby, z którą się rozmawia. I tu jest tak samo. Jeżeli dla naukowca jest najważniejsze to właśnie badanie i rozwój, trzeba pokazać potencjał tego
rozwoju, tego jak on może swoją wiedzę, którą ten naukowiec zdobywał latami często, jak on może wykorzystać i jaki to może być zupełnie inny level niż uczelnia. Bo umówmy się, na uczelni też się można rozwijać, jednak to jest zamknięty obiekt często, nawet jeżeli się wyjeżdża i zdobywa doświadczenie z zagranicy. Natomiast tu język korzyści i pokazanie potencjału. Ja też w odniesieniu do tego, co Natalia powiedziała, chciałabym się odnieść, że pytanie, czy my musimy być we wszystkim dobrzy, czyli dlaczego ten naukowiec nie może poszukać kogoś do biznesu po prostu jako kompetencje wymienne, tak? I w momencie, kiedy ja zakładałam swój startup, nie miałam kompetencji technologicznych, nie starałam się sama ich nabyć, bo byłoby to trudne, długotrwałe i tak dalej, i tak dalej. I pewnie byłabym gorsza niż reszta, która zaczęła wcześniej. Tylko starałam się znaleźć osobę, która te technologiczne umiejętności posiada. I myślę, że tutaj jest ten klucz do tego, że tak naprawdę te startupy i też jak sobie przeanalizujemy, zobaczcie, founderów i tych najlepszych startupów, zazwyczaj jeden jest technologiczny, czy właśnie jakby z poziomu naukowego, a drugi jest biznesowy, bo na przykład ma doświadczenie w takich firmach. I wydaje mi się, że to jest klucz. I też to widzę, bo jakby ja ze swojej działki też patrzę trochę szerzej na rynek, nie tylko polski. I powiem wam, że ostatnio właśnie rozmawiałam z takim międzynarodowym startupem i oni właśnie mówią, że tutaj w Polsce my rozmawiamy o takich kwestiach, które dla nich są oczywiste. No przecież jeżeli ja nie mam kompetencji do tego, żeby występować, prezentować się, to biorę kogoś, kto te kompetencje ma. I my nie rywalizujemy, tylko my działamy razem, bo razem możemy więcej osiągnąć. I myślę, że to jest jakby ten klucz. I tutaj i też z taką właśnie wiadomością można iść do tych ludzi, bo to jakby myślę, że z potencjałem i z tym, że to razem my tworzymy, a nie ja tworzę i chodź pracuj dla mnie, bo to też nie o to chodzi. Natalio, proszę. Tak, bo to jest bardzo ważny wątek tego ekosystemu, który rozwija się wokół inwestorów i naukowców. I faktycznie nasz rynek już jest gotowy na to, żeby korzystać z pomocy menadżerów, interim menadżerów na przykład, czyli ludzi, którzy wchodzą do startupu i generalnie pomagają nim zarządzić przez pewien czas. I z tego co wiem, to już mamy na rynku coraz więcej takich specjalistów, chociaż wciąż są to bardzo kompetencje unikatowe, bo trzeba nie tylko mieć profil osobowościowy, ale też odpowiednią wiedzę. Także jest to bardzo specyficzna rola. Nawiązując jeszcze jednak do tego, o co pytałaś, Kasiu, czyli w jaki sposób można zachęcić naukowców do tego, aby bardziej angażowali się we współpracę z biznesem. Pracuję z naukowcami już ponad dekadę i staram się zgłębiać ich sposób myślenia i perspektywę. I na pewno możemy powiedzieć, że w dzisiejszym systemie, tym jak zaprojektowany jest system nauki szkolnictwa wyższego, gdzie jednak premiowane są inne cele, czyli doskonałość naukowa, a nie współpraca z biznesem, gdzie właściwie są tylko dwie ścieżki rozwoju dla naukowca, czyli badawcza i dydaktyczna, a nie ma ścieżki przedsiębiorczej, trzeba się starać odwoływać do korzyści, które pokażą naukowcowi, że on też naukowo może coś ugrać albo może mu się życie polepszyć. I przykładowo wiem od znajomych naukowców, że z ich perspektywy założenie startupu naukowego może być sposobem na to, aby utrzymać doktorantów przy sobie. Bardzo trudno jest dziś utrzymać doktorantów w tych warunkach, w których funkcjonujemy w szkolnictwie wyższym czy w instytutach naukowych. Założenie firmy może pomóc budować trwały zespół, któremu oferuje się dobre warunki pracy. Dla niektórych naukowców też korzyścią może być taka perspektywa uzyskania finansowania ze źródeł prywatnych, które kojarzą się generalnie z większą elastycznością niż źródła rządowe, gdzie trzeba napisać grant i ten grant napisać w odpowiedni sposób, niekoniecznie myśląc o wpływie na otoczenie. I właśnie ta trzecia rzecz, że można być naukowcem, który robi genialne rzeczy, jednakże te rzeczy zostają w szufladzie w formie publikacji naukowych.
a można sięgnąć dalej, czyli mieć realny wpływ społeczno-gospodarczy, zakładając firmę i zmieniając świat w jakimś aspekcie. I tutaj też warto nawiązywać też do tych furtek, które pojawiają się w regulacjach, które mamy. Przykładowo w nowej ewaluacji uczelni, instytutów naukowych mamy kryterium wpływu społeczno-gospodarczego, które mówi, że jeśli uczelnia, instytut naukowy nie są w stanie wykazać tego, że mają faktycznie wpływ na społeczeństwo bądź gospodarkę, będą otrzymywać mniejszą dotację. Więc dziś szefowie instytutów naukowych, badawczych uczelni zwracają na to większą uwagę niż kiedyś, ponieważ stało się to jednym z kryteriów decydujących o tym, jakie pieniądze trafią do podmiotu naukowego. Dziękuję, Natalio, że nakreśliłaś tą perspektywę środowiska akademickiego. I na koniec mam pytanie do Natalii tutaj w studio. No, zakładałaś startup, przeszłaś tą ścieżkę wdrażania innowacji. Powiedz nam proszę, jakich błędów unikać, daj trochę dobrych rad, ale w kontekście właśnie budowania tych relacji z nauką, także w kontekście tego skutecznego docierania do partnerów, którzy mają kompetencje komplementarne i pomagają nam rozwijać po prostu nasz biznes. Ja bardzo nie lubię udzielać rad, bo uważam, że to zawsze wychodzi opakiem i źle. Na opak, przepraszam. Natomiast powiem wam, że co ja usłyszałam od jednego naukowca, akurat to nie jest przed założeniem biznesu. Biznes był właśnie w obrębie sztucznej inteligencji. Poszliśmy do pana profesora zapytać się, opowiedzieliśmy o tym biznesie i pan profesor nam powiedział jedno zdanie, które mnie bardzo przybiło: nie da się. To było bardzo dawno, lata temu, więc ta sztuczna inteligencja nie była tak popularna. I chciałabym powiedzieć jedno, że trzeba się na pewno nie zrażać. I ewentualnie właśnie może lepiej, bo może to też był nasz błąd, może lepiej dobierać właśnie słowa, lepiej tłumaczyć od samego początku tym językiem właśnie dostosowanym do danej osoby. To, co i właśnie jakby zawsze się da, to jest bardzo ciężka praca i nie zapominajmy o tym, że to nie jest tak różowo, jak się zawsze wydaje, tak? Czyli to jest bardzo dużo jakby nocy nieprzespanych, 24 na dobę, pracuje się, wakacji na Hawajach na początku na pewno nie będzie ani wysokich zarobków. Trochę trzeba odczarować tę całą perspektywę, którą się robi, co nie znaczy, że będzie tragicznie, bo myślę, że takie emocje w prowadzeniu swojego biznesu to są najpiękniejsze emocje, jakie się da zdobyć. Ale właśnie nakreślić sobie tę drogę, taki laser do tego naszego punkciku wymarzonego i pomału, konsekwentnie właśnie realizować te małe właśnie kroki do tego celu. No i nie poddawać się, bo ja wiem, że to brzmi może bardzo pompatycznie, ale to tak naprawdę jest, że często będziemy na przykład mieli odmowy od inwestorów wspomnianych, czy właśnie z grantów, czy właśnie instytucje publiczne będą chciały jeszcze więcej raportów, żebyśmy wytłumaczyli, jak wykorzystaliśmy te pieniądze. To się wszystko da zrobić pomału i myślę, że też jeżeli ktoś czuje, że chce, to też warto korzystać z tego, co jest na rynku, bo jest szereg możliwości, tak jak na przykład Innovation Coach. To jest niesamowite, że teraz są taki duży dostęp do wiedzy, że ludzie się chcą nią dzielić, bo jak ja zaczynałam, to było całkowite zero. Bardzo dziękuję. Dziękuję Natalii Osicy, założycielce ProScience. Dziękuję Natalii Świrskiej-Załuskiej, Startup Program Manager w Centralnej i Wschodniej Europie w OVH Cloud. Dziękuję, że podzieliłyście się swoim doświadczeniem i wiedzą. Proszę Państwa, dzisiaj było o innowacjach, o nowoczesnych technologiach, ale przede wszystkim w kontekście skutecznej komunikacji i o tym, jak ważna jest ta komunikacja we współpracy nauki i biznesu, jak ważne jest wykorzystanie komplementarnych kompetencji i jak ważne jest również wzajemne zrozumienie i otwartość na to, że oba środowiska funkcjonują jednak w innych ramach legislacyjnych i mają odmienne cele. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia.